Camp Century, amerykańska baza pod śniegami Grenlandii. W maju 1959 roku Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych przeprowadził zwiat w odległej lokalizacji na Grenlandii pod kątem budowy Camp Century. Wybrano lokalizację 240 km na wschód od bazy lotniczej Thule, w której panują jedne z najcięższych warunków, jakie można sobie wyobrazić. Pomimo tych wyzwań w ciągu niecałych 2 lat armia zbudowała pod lodem Arktyki rozległy kompleks mogący pomieścić 200 żołnierzy. W 1951 roku Stany Zjednoczone i Dania, obaj członkowie założyciele NATO, podpisały porozumienie w sprawie obrony Grenlandii. Na mocy tego traktatu siły zbrojne stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego będą mogły skorzystać z obiektów na Grenlandii w obronie Grenlandii i reszty obszaru NATO. Mówiąc prościej, porozumienie umożliwiało Stanom Zjednoczonych budowę baz wojskowych na Grenlandii. Denmark realizes today that it also is contributing and wants to contribute to the North Atlantic Treaty Organization. Men? Yes, indeed, men, troops, and of course the Greenland Agreement. I think that is part of Denmark's basic contribution to the North Atlantic Treaty, because under that agreement, Denmark will work with the United States to establish bases, air bases and other facilities in Greenland, and that's very important to the defense of the North Atlantic. Budowa Camp Century rozpoczęła się w czerwcu 1959 roku i została ukończona w październiku 1960. Inżynierowie wojskowi musieli dostarczyć 6000 ton zapasów potrzebnych do budowy obiektu wartego $8 milionów. Większość ciężkiego sprzętu, w tym pojazdy, przewożono na potężnych saniach, które rozwijały maksymalną prędkość 3 km na godzinę, co oznaczało, że podróż z bazy lotniczej Thule trwała 70 godzin. Wojskowi po raz pierwszy użyli szwajcarskich pługów Petera do kopania głębokich rowów w śniegu i lodzie. Następnie rowy przykryto dachem ze stalowych łuków i przykryto większą ilością śniegu. Wewnątrz powstałych tuneli inżynierowie zbudowali prefabrykowane drewniane budynki, pozostawiając z każdej strony przestrzeń powietrzną, aby zminimalizować efekt topnienia. Największy tunel, znany jako Main Street, miał ponad 300 metrów długości. Żołnierze wywiercili otwór głęboko w lodzie i zbudowali studnię, która dziennie dostarczała 40 000 litrów świeżej wody. Zainstalowano izolowane, podgrzewane rurociągi doprowadzające wodę i energię elektryczną, a także zbudowano szereg luków ewakuacyjnych na wypadek sytuacji awaryjnej.
Ostatecznie Camp Century składał się z 27 tuneli, w sumie długości ponad 3 km. Znajdowały się w nich kwatery dla żołnierzy, kuchnia i stołówka, szpital, pralnia, ośrodek komunikacyjny, sala rekreacyjna, kaplica, a nawet zakład fryzjerski. Obóz utrzymywał pewną liczbę pojazdów i miał mnóstwo magazynów na paliwo i żywność. Ostatnim elementem Camp Century była instalacja przenośnego reaktora jądrowego średniej mocy PM2. Sama przesyłka to 400 ton sprzętu. Ze wszystkim trzeba było obchodzić się niezwykle ostrożnie. W ujemnych temperaturach na Grenlandii metal stawał się bardzo kruchy i łatwo pękał. Reaktor został pomyślnie zainstalowany w 1960 roku. Reaktor zapewnił dużą moc i udowodnił, że można go zainstalować, obsługiwać i usuwać w tak odległych miejscach. Zasilał bazę przez ponad 3 lata, ale został wyłączony z powodu nieoczekiwanego przyspieszonego ściskania ścian tunelu, w którym znajdował się reaktor. Częściowo spowodowane było to ciepłem resztkowym w obszarze reaktora wymaganego do utrzymania zbiorników wody zasilającej. Ciągłymi problemami było odśnieżanie wymagane do utrzymania rowów i odprowadzanie ścieków. Studzienka ściekowa początkowo nie była wentylowana. W efekcie już po pierwszym roku eksploatacji zapach ścieków stał się w najbliższych kwartałach wręcz nie do zniesienia. Późniejsze odpowietrzenie studzienki zmniejszyło nieprzyjemny zapach, ale nie wyeliminowało problemu. Sam obóz nie był tajemnicą. Oficjalnie został zbudowany do celów naukowych pod patronatem Wojskowego Centrum Badań i Rozwoju Polarnego. Armia wyprodukowała nawet krótki film promujący Camp Century, którego ujęcia zawarte są w tym materiale. Nauka jednak nie była głównym celem Camp Century. Obiekt został zbudowany przede wszystkim jako test dla operacji wojskowej z udziałem rakiet nuklearnych. Rozwój nauki w Camp Century był przykrywką dla prawdziwej operacji armii Ice War, która miała na celu rozmieszczenie rakiet balistycznych pod lodem Grenlandii. Projekt Ice Worm ostatecznie został jednak anulowany. Armia amerykańska nadal obsługiwała Camp Century w ograniczonym zakresie, aż do 1966 roku. Po opuszczeniu przez armię tunele w nim zawarte szybko się zawaliły i dziś do obiektu nie można dotrzeć. Zakopany został pod grubą warstwą lodu. Projekt Ice Worm został pilnie strzeżoną tajemnicą aż do 1997 roku, kiedy Duński Instytut Spraw Międzynarodowych poinformował o wojskowych ambicjach Camp Century. W ostatnich latach naukowcy zajmujący się zmianami klimatycznymi ostrzegali przed poważnymi konsekwencjami, gdyby pokrywa lodowa Grenlandii stopiła się na tyle, że odsłoniłaby Camp Century. W czasie swojej pracy reaktor jądrowy obiektu wyprodukował ponad 160 tysięcy litrów odpadów radioaktywnych. Chociaż reaktor został usunięty, odpady do dziś pozostają zakopane pod lodem. W latach 60. nawet nie ukuto jeszcze terminu globalne ocieplenie. Ale klimat się zmienia i teraz pytanie brzmi, czy to, co jest na dole, tam pozostanie?